Dziś przepyszne ciasto z brzoskwiniami, mięciutkie, delikatne, naprawdę proste w przygotowaniu. Zaczynam od biszkoptu, 7 jajek ubijam z niepełną szklanką cukru, 15 minut na puszystą, jasną pianę. I tu uwaga, ten biszkopt ma niedużą ilość mąki, jak na taką ilość jajek, dzięki czemu jest ekstra delikatny, ale każdy kij ma 2 końce, czyli piana musi być właściwie ubita, inaczej zamiast puszystego biszkoptu wyjdzie płaski naleśnik, więc podkreślam 15 minut, średnie, wysokie obroty miksera. U mnie ubijam na 4., 5. biegu z 6 i dłużej tutaj nie znaczy lepiej, czyli ubijanie 40 minut nie zwiększy stabilności tej piany. 15 minut w zupełności wystarczy. Do ubitej piany dodaję w kilku podejściach 2/3 szklanki mąki wymieszanej z 2 łyżkami kakao i 2 łyżeczkami proszku do pieczenia. Całość mieszam za każdym razem delikatnie, aby nie zniszczyć piany. Gotowe ciasto przelewam do blachy 20 na 30 cm. Do biszkoptu tylko dno wykładamy papierem do pieczenia bez boków. I do piekarnika 175 stopni bez termoobiegu, drugi poziom od dołu, 35 do 40 minut. I nie zdziwcie się tutaj, jeśli biszkopt bardzo mocno urośnie w trakcie pieczenia, a pod sam koniec opadnie. To zupełnie normalne przy tak delikatnych biszkoptach. Żeby ten brzuszek się tutaj utrzymał, to potrzebne by było pewnie drugie tyle mąki, ale wtedy ta konsystencja byłaby całkowicie inna. A ten biszkopt, jak widać, jest puszysty, mięciutki, a przy okazji równy jak stół, więc bez obaw w niczym mu opadnięcie nie zaszkodzi. Biszkopt się studzi, teraz krem, 180 do 200 g białej czekolady. To w zależności od tego, jakie opakowanie czekolady znajdziecie. Drobno posiekanej lub można też zetrzeć na grubych oczkach tarki. I mniej więcej szklanka śmietanki 30%. Wybitna precyzja nie jest tutaj konieczna, bo i tak cała reszta śmietanki z tego kartonika trafi później do kremu. Całość podgrzewam powoli, etapami w mikrofalówce, aż wszystko się rozpuści. Po wysudzeniu czekoladę trzeba schłodzić minimum 2 godziny w lodówce. Można też dłużej, jeśli ktoś chce przygotować wcześniej. W międzyczasie jeszcze przygotuję nasączenie. Syrop z brzoskwiń przelewam do kubka, dodaję soku z cytryny, dużo soku z cytryny. Można też całość rozcieńczyć wodą, to w zależności od tego, jak słodki jest syrop. A brzoskwinie pozostałe w puszce kroję drobno. Właśnie tak. I teraz do misy miksera przelewam schłodzoną, rozpuszczoną czekoladę, dodaję serek mascarpone i resztę schłodzonej śmietanki 30%. Podkreślam, że wszystkie składniki do tego kremu powinny być bardzo dobrze schłodzone. Krem ubijam najpierw powoli, żeby nie chlapało, a później jak już całość się spieni i połączy w miarę, to przełączam na jak najwyższe obroty. Ten krem powinien być ubijany krótko i szybko, żeby się nie zważył. A jeśli potrzebujesz dodatkowej stabilności, możesz dodać pod koniec ubijania 2 łyżeczki żelatyny rozpuszczone w 1/3 szklanki gorącej wody i lekko przestudzone. Ja nie dodawałam. Czas na złożenie całości, czyli blat biszkoptu układam na podstawce. Nasączam tu jak kto lubi, ale nie musi być tego nasączenia wcale bardzo dużo, bo biszkopt i bez tego jest bardzo miękki i bardzo puszysty. Na to cienka warstwa kremu i połowa brzoskwiń. Przykrywam tym razem grubszą warstwą kremu. I na to drugi blat biszkoptu i wszystko powtarzam, czyli najpierw nasączenie, potem cienka warstwa kremu, pozostałe brzoskwinie i cała pozostała reszta kremu. Ja włożyłam tutaj biszkopt do rantu, ale tak naprawdę on niewiele pomaga, więc spokojnie ciasto można przygotować i bez rantu. I jeszcze na wierzch starta gorzka czekolada, 50 g u mnie. Teraz ciasto powinno postać 2-3 godziny w lodówce i gotowe. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Teraz wszystkie książki, łącznie z najnowszą, Crème de la Crème 3, w promocyjnych cenach. Do każdego przepisu w książce masz zdjęcia ciasta oraz film pokazujący jego wykonanie krok po kroku. Zrób sobie prezent już teraz i zamów cały pakiet na sklep.orchideli.com.